tym wydaniu AV80 News. Polska premiera Jabra Evolve 3. Sharp Europe z certyfikatami Microsoft. ProHub, czyli nowy showroom firmy Polsound. Panasonic Muzeum Event. Kamery Sony z funkcją Authentication. ISE Foundation. To już 175. wydanie AV80 News, czyli informacja, wiedza, biznes. Zostańcie z nami. 26 lutego w showroomie firmy Jabra przy ulicy Królewskiej 16 w Warszawie miała miejsce wyjątkowa premiera nowych słuchawek Jabra Evolve 3, które mają zmienić rynek profesjonalnych zestawów słuchawkowych. Zresztą zobaczcie, co powiedział nam o nich Radek Tokarski z firmy Jabra. Dzisiejsze nasze spotkanie ma związek z premierą najnowszych modeli słuchawek dedykowanych dla rynku profesjonalnego, ale mocno już rozpychających się też na rynku konsumenckim, a mianowicie rodziny Evolve 3. Tutaj mamy do czynienia z dwoma produktami najwyższej klasy, Evolve 3 85-75. Widzimy i myślę też, i widzimy to po naszych klientach, że są bardzo zainteresowani rozwojem technologii w zakresie urządzeń personalnych, dedykowanych do pracy, ale robiących już znacznie lepsze wrażenie też dla odbiorców typowo konsumenckich. Nasze produkty korzystają z unikalnych technologii, wykorzystujemy głębokie sieci neuronowe do uczenia sprzętu, uczenia słuchawek naszej mowy, języków, tak aby te słuchawki jak najlepiej były nadal w stanie odwzorować nasz głos, dźwięk, który dociera z naszych ust, ale jednocześnie, żeby jak najlepiej potrafiły wyciszyć otoczenie. I nieważne, czy to otoczenie to jest nasze biurowe otoczenie, to jest domowe, gdzie czasami pies szczeka, czy jest to otoczenie typowo komunikacyjne, bądź nawet kawiarnia. Są to pierwsze produkty na rynku, które wykorzystują tą technologię i dają pełną swobodę i możliwość korzystania ze słuchawek w każdych rozmowach, zarówno prywatnych, przez urządzenia mobilne, smartfony, jak i przez platformy certyfikowane typu Microsoft, Teams bądź Zoom, które dają możliwość prowadzenia rozmów bez użycia dodatkowych elementów słuchawek, jakimi do tej pory były pałąki. Pałąki z mikrofonami, które najczęściej musieliśmy mieć przed ustami. Technologia poszła na tyle do przodu i nasze wykorzystanie technologii też okazało się, przede wszystkim wywodzące się z działu medycznego, okazało się na tyle zasadne, że można było je użyć w technologiach biznesowych i na tę chwilę to jest kierunek, w którym podążamy. Czyli uwalniamy się już od typowych słuchawek biznesowych z pałąkami, przechodzimy w stronę rozwiązań, które zapewniają nadal najlepszą jakość głosu, transkrypcji też, bo to też jest dla nas ważne, wykorzystując już produkty, które nie różnią się niczym od topowych produktów klasy konsumenckiej, a nawet momentami je przewyższając. Firma Sharp Europe uzyskała wszystkie 6 certyfikatów programu Microsoft Solutions Partner w ramach programu Microsoft AI Cloud Partner Program. 6 uzyskanych certyfikatów Microsoft Solutions Partner obejmuje bezpieczeństwo, czyli rozwiązania chroniące tożsamości, dane, aplikacje i urządzenia w całym przedsiębiorstwie. Modern Work, czyli narzędzia i usługi do współpracy, produktywności i doświadczenia pracowników. Aplikacje biznesowe, czyli wdrażanie i optymalizację rozwiązań Microsoft Dynamics 365 i Power Platform. Digital and App Innovation, czyli tworzenie, wdrażanie i zarządzanie natywnymi aplikacjami w chmurze na platformie Azure. Data and AI, czyli zarządzanie danymi, czyli analityka i rozwiązania AI na platformie Azure. I wreszcie infrastruktura, czyli rozwiązania infrastrukturalne w chmurze obejmujące komputery, sieci i pamięć masową na platformie Azure. Tym samym firma Sharp Europe została objęta programem Microsoft AI Cloud Partner, co wzmacnia jej rolę jako kompleksowego partnera dla organizacji, dla firm, które chcą bezpiecznie wdrażać technologie oparte na chmurze, na danych i na sztucznej inteligencji. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o nowym showroomie firmy Polsound w Łomiankach. Dzisiaj chciałbym do tego powrócić. Pierwszym przystankiem na mapie tego showroomu jest przestrzeń dedykowana marce Meyer Sound. Przestrzeń ta wyposażona jest w zestaw 3 monitorów studyjnych Meyer Sound EMI z subbassem oraz głośniki Point Source Ultra X20.
Firma Meyer Sound to marka, której zaufali czołowi artyści i producenci muzyczni na świecie. Systemy tej firmy są obecne na trasach koncertowych takich gwiazd jak Metallica, Ed Sheeran czy Dawid Podsiadło. Kolejna strefa w Polsound Pro Hub stanowi przestrzeń dedykowaną marce Digico, jednej z najbardziej uznanych firm w branży live sound na świecie. Konsolety Digico z serii SD oraz Quantum są fundamentem największych wydarzeń kulturalnych, koncertowych i produkcji telewizyjnych oraz festiwali organizowanych na całym globie. Wreszcie trzecia strefa Polsound Pro Hub dedykowana jest marce Shure i prezentuje najważniejsze rozwiązania bezprzewodowe z segmentu Pro Audio. W tej przestrzeni znajdują się systemy Action Digital i AD-PSM, a także zaawansowane narzędzia do koordynacji częstotliwości niezbędne przy realizacji koncertów, spektakli teatralnych oraz produkcji broadcastowych. A już 18 marca firma Polsound zaprasza do swego nowo utworzonego showroomu Polsound Pro Hub w Łomiankach przy ulicy Brukowej 29 na ISE Recap 26 AV, czyli spotkanie poświęcone nowościom instalacyjnym zaprezentowanym podczas ISE 2026 w Barcelonie. To nie będzie zwykła prezentacja z targów, tylko formuła hands-on z działającymi systemami i realnymi konfiguracjami, gdzie będzie można spokojnie sprawdzić rozwiązania w praktyce, porozmawiać o integracji i odnieść je do konkretnych projektów. W programie m.in. Shure IntelliMix Room Bar oraz MXA320 w scenariuszach konferencyjnych i w środowiskach hybrydowych. Symmetrix Incorporation Conio, nowa platforma do projektowania i zarządzania systemami audio-wideo. Nowości Sony Professional Displays and Solutions Europe dla przestrzeni spotkań i edukacji. Visionary Solutions, AV over IP, Williams AV, Aver. Udział w ISE Recap 26 w Łomiankach jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Link do rejestracji znajdziecie w opisie. My jako kanał AVIT już potwierdziliśmy naszą obecność. Z kolei 19 marca firma Panasonic organizuje Panasonic Museum Event w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, gdzie technologia łączy się z kulturą. Jak projekcje mogą całkowicie odmienić przestrzenie muzealne, od imersyjnych opowieści po działania sceniczne i interakcje z publicznością. Do tego dochodzą kreatywne i techniczne możliwości projekcji tła, mapowania 3D, śledzenia obiektów w czasie rzeczywistym oraz imersyjnych doświadczeń widzów. Inżynier firmy Panasonic Ben Mitchell zaprezentuje najnowsze dostępne technologie oraz przeprowadzi praktyczne demonstracje korekcji geometrycznej i optymalizacji obrazu. W świecie cyfrowej dezinformacji, w dobie AI i fake newsów, konieczne jest łączenie transparentności, edukacji oraz najnowszych rozwiązań. O tym właśnie mówili uczestnicy seminarium zorganizowanego przez firmę Sony i oficjalnego partnera Sony Professional na Polskę, firmę BX, pod hasłem Rejestruj, przesyłaj, twórz, które odbyło się 12 lutego w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele branży medialnej, operatorzy wideo, twórcy i realizatorzy dużych eventów. Wśród prowadzących znaleźli się m.in. Marcin Tkaczyk, Sales Manager Sony, Paweł Skabrut, Acoustician, Workflow Lead z Sony oraz niezależny ekspert Sony, operator Tomasz Kotlęga. Wszystkich połączyło przekonanie, że w świecie, gdzie tempo pracy jest coraz szybsze, a ilość generowanych materiałów rośnie lawinowo, kluczowe staje się wykorzystanie narzędzi, które nie tylko usprawniają proces twórczy, ale także gwarantują najwyższą jakość i bezpieczeństwo. Uczestnicy seminarium Rejestruj, przesyłaj, twórz mieli okazję przetestować urządzenia firmy Sony, takie jak mobilna kamera Sony PXW Z300 oraz PXW Z200. Te kamery dedykowane są do realizacji materiałów dokumentalnych, sportowych, newsowych oraz do relacji z wydarzeń na żywo. Posiadają funkcję AV z rozpoznawaniem filmowanych osób i pierwszą na rynku funkcję Authentication, licencjonowaną przez Coalition for Content Provenance and Authenticity, czyli Koalicji na rzecz pochodzenia i autentyczności treści, inicjatywy utworzonej w celu zapewnienia przejrzystości treści. Funkcja Authentication w kamerze Sony PXW Z300 stanowi przełomowe rozwiązanie.
bo umożliwia twórcom newsów, dokumentalistom oraz odbiorcom weryfikację, które materiały zostały wygenerowane przez człowieka, a nie przez AI, ze wskazaniem czasu i miejsca nagrania. Wśród uczestników seminarium byli przedstawiciele dużych stacji telewizyjnych i radiowych, sal teatralnych, jak i freelancerzy. Dzięki temu mogliśmy pokazać, że nasze rozwiązania są skalowalne i dostosowane do różnych potrzeb i budżetów. Znakomita frekwencja i szczególne zainteresowanie rozwiązaniami w kamerach PTZ i w camcorderach sprawiły, że na pewno będziemy chcieli w przyszłości kontynuować to wydarzenie. Podsumowuje Jakub Stupałkowski z firmy Sony Professional Solutions Europe. Integrated Systems Europe uruchamia ISE Foundation. To inicjatywa, która stworzy nowe możliwości rozwoju talentów i innowacji oraz projektów społecznościowych w sektorze pro-audio-wideo. Fundacja ISE umożliwi całoroczne programy, które połączą profesjonalistów z branży, wspierając powstające startupy i wzmacniając inicjatywy społeczności lokalnej w Barcelonie i w Katalonii. Głównym filarem fundacji jest rozwój talentów. Niedobory umiejętności nadal stanowią wyzwanie dla producentów, integratorów i dostawców usług w sektorze audio-wideo. Innowacja stanowi dla fundacji drugi cel. Fundacja zapewni większą ciągłość i wsparcie dla wschodzących firm. Poprzez ustrukturyzowany mentoring, zaangażowanie inwestorów i dostęp do sieci branżowych, przedsięwzięcia na wczesnym etapie otrzymają wsparcie, aby wyjść w kierunku rentowności komercyjnej. Ale celem Fundacji ISE jest nie tylko prezentacja innowacji, ale także aktywne pielęgnowanie technologii, które będą kształtować kolejną fazę rozwoju tego rynku. Rozwijana będzie strategiczna współpraca z organizacjami z Barcelony, takimi jak Hospital Sant Joan de Déu, Asociació Cívica La Nau i Fundació Joan Miró, a także z projektami związanymi z Casa Batlló w centrum Barcelony. Fundacja ISE formalizuje nasze zaangażowanie w sektor audio-wideo, jednocześnie wzmacniając więzi z naszym miastem gospodarzem, czyli z Barceloną, powiedział Mike Blackman, dyrektor zarządzający Integrated Systems Events. Dzięki tej ścisłej współpracy z lokalnymi instytucjami i szerszą branżą, Avixa, Cedia i Fundacja ISE mogą zbudować w przyszłości trwałe dziedzictwo, które będzie wspierało innowacje, rozwój talentów i zaangażowanie społeczności przez cały rok, dodatkowo zapewniając, że nasz wpływ jest znaczący, zrównoważony i korzystny dla profesjonalistów, jak i szerszego regionu. I to już wszystko w tym wydaniu AVIT News, czyli informacja, wiedza, biznes. Oczywiście zapraszam Was do naszych nowych materiałów właśnie z ISE 2026 w Barcelonie. Szukajcie, oglądajcie, komentujcie. Na naszej stronie internetowej również znajdą się informacje na ten temat, ale przede wszystkim na naszym YouTubie. Udanego tygodnia, cześć!